Witajcie moi mili, BMeczka. Żartuję, dzisiaj konkurencja, kurczę, BMeczki, wyjątkowo. Chociaż wyjątkowa, kiedyś mi pisaliście: o nie, kolejny Audi na kanale. Proszę bardzo, dzisiaj rodzinna, taka dość świeża maszyna, 2020 rok, Audi A6 40 TDI, czyli można powiedzieć A6 w takiej rozsądnej konfiguracji, ale bardzo ładna, w S-Line, matrixy wycinające, jak widać po grillu, radary, ale o tym wszystkim za chwilę. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, skoczymy sobie ją na próbę autostradową, zmierzymy raceboxem, zmierzymy wyciszenie. Co tam jeszcze? Może spalanko sobie też sprawdzimy o 2.0 TDI, przecież no. Bryka ta jest na sprzedaż, link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu. Tak jak mówiłem, auto ma 4 lata, przebieg 93 000 kilometrów jakoś. Ojejku, i zapomniałem chyba wspomnieć, ale już widzieliście emblemat. Mamy tutaj też napęd Quattro. I co? Jak nam się A6 C8 podoba w Avancie? Myślę, że jest to dość ładny samochód. Przede wszystkim jest to kawał samochodu. Auto, myślę, skonfigurowane jest dość fajnie. Tak do życia po prostu. Skonfigurowane przez życie. O! Czarny lakier. Dla kontrastu trochę chromu z przodu, trochę chromu po bokach, konkretne, naprawdę konkretne relingi dachowe. Właściwie nie jest to taki do końca chrom, a można powiedzieć satynka, jako iż jest to pełen S-Line, czy to wewnętrzny, czy to zewnętrzny, no to został tutaj przez Audi, to można powiedzieć, dołożony body kit, inne zderzaki, no to od razu też widać tutaj niestety, ale końcóweczki mamy tu fejkowe, no Audi, no hashtag Audi. Chociaż kurczę fejkowe, ale za to dwie po obu stronach. Zwróćcie uwagę też, jakie tutaj mamy lampy ciekawe. Wyglądają one jak grzebienie. Też tutaj chromowany akcent przez całą szerokość samochodu. Może jeszcze rzut oka z dołu, jak to wygląda. No A6, zresztą kurczę, każde Audi korzystnie wygląda w S-Line. Co ja chciałem powiedzieć, że akurat A6 ładnie wygląda w S-Line. Na każdym Audi S-Line siedzi. No i ten charakterystyczny awantowski tył. Myślę, że jest to nawiązanie nawet do lat 80., jak Audi robiło Avanty. A6 C7, według mnie jest to wciąż piękny, bardzo fajny samochód, była bardziej taka zaokrąglona. Tutaj z zewnątrz widzimy więcej takich ostrych zarysowań. Bardzo fajne wrażenie sprawiają tutaj te wycięcia nad kołami. O! Tutaj idzie takie. Z przodu, spod lusterka zaczyna się. Sytuacja jest taka sama. Jest tutaj kawał japy, jest tutaj przede wszystkim kawał grilla, ale w Audi jakoś to tak pasuje. Patrzcie, mam rozdzielczość 16:9 ustawioną w kamerze i idealnie on tutaj się mieści. Promowane akcenty, no ordynarnie umieszczone radary, to akurat bym zmienił. To akurat w C7 było ładniej, jak one były po prostu tutaj po bokach. S-Line, no to zderzak jest tutaj też niższy, chyba zawieszenie nawet jest o centymetr niższe troszeczkę, na sprężynach pewnie spuszczona. Nie no, naprawdę ładny samochód, przyznacie. Wygląda nawet na szybszy niż jest, chociaż wolny aż tak nie będzie, taka 40 TDI w sumie. Już właścicielowi mówiłem, że ja bym tutaj ocenił go na 280 km na godzinę, tym bardziej jak mamy 300 km na liczniku. Ale no nie, 250 ja bym dzisiaj chciał pojechać. Quattro Duma. Otwieramy bagażnik. Klapa elektrycznie otwierana. Elektrycznie, od elektryki, nie od erekcji. No, jak zawsze w bagażniku moje rzeczy. No, autem jeżdżę sobie od wczoraj, ale nie wymagało w zasadzie przygotowania. Jednak wolałem tutaj się porządnie spakować z kosmetykami. Bagażnik jest bardzo, bardzo duży. Licząc do rolety ma 565 litrów pojemności. Proszę, tutaj takie light bary. Mamy taką możliwość adaptacji po prostu tego bagażnika. Czekajcie, wiecie co? Ja to wszystko powyjmuję. Teraz widać? Widać. Dwie takie szyny i tutaj proszę w tych szynach, o, to się reguluje. Czekajcie, to nie tak. O, w ten sposób. No, to jest w ogóle taki pas. Tak jak w środku mamy pasy dla pasażerów, ale to jest grubsze. Jeszcze tutaj zerknijmy. O, to Wam chciałem pokazać. Proszę, jeszcze taka metalowa, inna przegroda. Zwróćcie uwagę, jak to wszystko ma tutaj swoje miejsce po prostu. Jest mega praktycznie. Pamiętajmy też, że możemy sobie roletę, która jest zresztą elektryczna, wyciągnąć. Wtedy przestrzeń bagażową mamy jeszcze większą. Tutaj jest kolejna roleta pionowa. Teraz jeszcze zwróciłem tutaj uwagę, że mamy również hak oryginalny OM, hashtag OM.
Zamykamy. Przed przejściem do kabiny pasażerskiej zwróćmy uwagę, jakie mamy tutaj koliska. 19 cali felga, rozmiar opon 245×45. Indeks prędkości do 300 km na godzinę. Ale ja bym tu ładował 3 paki normalnie. No wiecie, no ja. Nie każdemu takie prędkości maksymalne są potrzebne. Boczek drzwiowy, proszę bardzo. Tutaj no jest tak delikatnie, dosłownie delikatnie, mięciutko. Tutaj już zdecydowanie bardziej, dużo gąbeczki. Tutaj skórka. Tutaj jest twardy fragment z tym dekorem. No to dekor to wiadomo, że jest twardy. I tutaj u góry z powrotem jest miękko. No tutaj obudowa na roletkę jest twarda, ale to jest normalne. Proszę bardzo. Roletki. Keylessa akurat takiego zewnętrznego tutaj nie mamy, chociaż wewnątrz odpala się już bezkluczykowo ten samochód, tylko nie możemy go otworzyć i zamknąć, ale to w sumie wiecie. Dla jednych może to być wada, dla innych zaleta, no bo po prostu jeśli chodzi o kradzież tego samochodu, otworzenie i tak dalej, no to na walizkę to już będzie ciężej. I zaglądamy do środka, mamy tutaj półskórki. Proszę, ja taki sam chyba materiał miałem w mojej A6 C7, którą kiedyś miałem, 2.0 TDI Ultra. No, tak to wygląda. Zobaczmy, jak się tutaj mieści prawie 2-metrowy petrolhead. Jak się okazuje, bez żadnego problemu. No zagłówek musiałbym sobie tutaj podnieść. Można go podnieść, ale już nie będę regulował. Ładnie wygląda symetrycznie. Nie no naprawdę, czy to na głowę, czy to na nogi jest tutaj miejsce. Klimatyzacja automatyczna 4-strefowa. Tutaj jeszcze jest taki panel, no ale akurat teraz auto jest wyłączone, to go nie widać. Nie jest podświetlony. No i przestrzeń pasażerska z przodu. Jest zupełnie inaczej niż w generacji C7. Ale jest nowocześnie, no taki projekt. Przejdźmy do przodu. Oczywiście, jako iż jest to generacja C8, jest tutaj system Soft Open i drzwi z przodu. Poczekajcie, wyłączymy sobie tutaj postojówki, na auto, bo auto by spłakiwało. No boczek drzwiowy, prawdopodobnie tak jak analogicznie, tak jak z tyłu, po prostu więcej tutaj przycisków dołożonych i tyle. Miejsce kierownika tego pojazdu, kapitana i tak dalej, jak zwał, tak zwał. Fotele S-line'owe, jak widać od razu chyba. Nie są zintegrowane zagłówki, a osobne. Jeśli chodzi o regulację, no to pełna kontrola nad zajęciem pozycji za kierownicą. Tutaj nie ma pełnej kontroli na lędźwie, bo jest elektryczna regulacja. Kierowniczka ładna. Wieniec może nie jest aż taki super gruby, ale skóra gładka, perforowana. Tutaj emblemat S-Line. Tak, tutaj mieści się prawie 2-metrowy petrolhead. Pozycja za kierownicą do znalezienia bez żadnego problemu, czy to niższa, czy wyższa osoba wejdzie do auta. A odpalmy sobie bestię. Perspektywa z oczu kierowcy. Widoczność całkiem spoko. Tempomat aktywny, trzymanie w pasie ruchu, taka półautonomiczna jazda jakby. Deska rozdzielcza, tak jak już wcześniej zauważyliście, jest po prostu takimi jakby piętrami zaprojektowana. To jest miękkie, tutaj jest twardo, bo to jest po prostu plastik i element tutaj nawiewów. Tutaj dekor ala aluminiowy, satynka, black piano, no takie elementy są po prostu twarde, powinny być nawet twarde. 2 ekrany LCD po środku, oczywiście haptyczne, nie będę już Wam tutaj pokazywał całych tych multimediów. Nie mamy też tutaj zawieszenia pneumatycznego, jest normalne. Audi Drive Select. Takie rzeczy można tutaj w indywidualu sobie regulować. Ale wiecie, jakaś nawigacja czy inne takie pierdoły, no to już standardowe rzeczy, tak jak grzane fotele. Panel klimatyzacji, też oczywiście dotykowy, haptyczny. Na auto sobie zrobimy. Zobaczcie, tutaj mamy AC i AC Eco. Klimatyzacja nam się włącza i wyłącza w zależności od potrzeb po prostu i warunków z zewnątrz. No tutaj jeszcze to możemy włączyć jakieś ulubione. Tu można wyłączyć ekran. Tutaj. Tutaj też od klimatyzacji. Kilka fizycznych przycisków, właśnie zmiany trybów jazdy, kontrola trakcji, Parktronic i tutaj asysta. Podstawowe, indywidualne. Co my tutaj możemy sobie pozmieniać? Możecie sobie pauzę zrobić. Jeszcze tutaj wejdę. I też sobie tutaj wszystko pod siebie ustawiamy. Ale quattro, hashtag duma. Skrzynia oczywiście automatyczna, nie ma C8 z manualem. Gałęcjusz gruby, krótki, ale gruby. Także konar, tak jak było w Audi A7 niedawno. Proszę, elektryczny ręczny. Uchwyty na kubki. Tutaj schoweczek jeszcze pod podłokietnikiem. Podłokietnik reguluje się w 2 płaszczyznach. Na kierownicy mamy tutaj jeszcze manetki od zmiany biegów.
I na koniec, proszę bardzo, liczniki. Jeszcze trochę takie oldschoolowe, podstawowe liczniki w C8. No z licznikami też jest tak, że jeden będzie wolał Virtual Cockpit, inny właśnie takie bardziej tradycyjne, jak w C7 troszeczkę wyglądają. Normalnie dwie wielkie tarcze wskazówkowe, prędkościomierz do 300 km na godzinę. Też one są pod takim kątem do siebie ustawione. I po środku kolorowy wyświetlacz LCD. Proszę, komputer pokładowy, średnie zużycie paliwa 6,6 z 93 tysięcy km. Tak bardziej tradycyjnie, większa kontrola nad prędkością oraz nad procesem, jaki zachodzi w silniku poprzez sprawdzanie obrotów. Wiecie jak jest. Wskazówka to wskazówka. Możemy patrzeć jak się po prostu przemieszcza. Zajrzyjmy pod maskę. A pod maską 2.0 TDI, bo jest to 40 TDI, także mamy tutaj 2.0 TDI. 204 konie mechaniczne oraz 400 Nm. Kurczę, pomyślelibyśmy, auto prawie 5 metrów długości. Mamy tu napęd na wszystkie koła, jest to Quattro Ultra bodajże, czyli dołączany, ale jest napęd na wszystkie koła. Wszystko to waży 1845 kg. Automatyczna 7-stopniowa dwusprzęgłowa skrzynia biegów akurat tutaj silnikowi bardzo pomaga, jeśli chodzi o dynamikę, o zużycie paliwa. O dziwo, ten czarny klunkier jest naprawdę ekonomiczny. Na Most Brodowski już dzisiaj nie będę jechał, ale po mieście zużycie paliwa wychodzi tutaj, jak spokojnie będziemy sobie jeździć, nawet 6 litrów. Jak troszkę dynamicznie, to 7,5, coś takiego, ale sprawdziłem zużycie paliwa poza miastem przy 90 oraz 120 km na godzinę. Sami spójrzcie, jakie tutaj wyszły wartości. To średnie zużycie paliwa przy 90 km na godzinę to zaledwie 3,5 litra na 100 km. Niesamowite. Jeśli mowa o 120 km na godzinę, średnie zużycie paliwa wciąż bardzo ładne, 5 litrów. I przyznacie, wartości wyszły naprawdę zarówno 3,5 litra przy 90 km na godzinę takim samochodem. Osiągi producent deklaruje, że do pierwszej setki powinniśmy rozpędzić się w 7,8 sekundy przy 204 koniach i prawie 1900 kg. Jak widzicie, nie jest to żaden fake ani scam. Prędkość maksymalna 241 km na godzinę według Audi. Według mnie zobaczymy jak będzie. Mam nadzieję, że nie jest to żaden kagańczyk. Myślę, że możemy przenosić się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie, by to wszystko zweryfikować. Może nawet sprawdzimy sobie 100-200, jak będzie mniejszy ruch. Ja się pakuję za kółko, a Wy w tym czasie zobaczcie, jakie tutaj jest wyciszenie przy 50, 90 oraz 120 km na godzinę. To jesteśmy na miejscu, palimy bestię. Nie, 2.0 TDI, także na spokojnie. Wiecie co, z jednej strony ja słuchałem tutaj Westbama, bo ten S-Line i to wszystko, ale z drugiej, jak tak teraz sobie przejechałem 30 km, to nawet tak Abbę by tutaj fajnie było posłuchać, jak tak się spokojnie jedzie. No i dobra, zużycie paliwa wykasowane. No w przypadku tego samochodu jest to bardzo ważna sprawa. Tryb ekonomiczny. Dobra, na razie już dajmy komfort, dajmy już, zaszalejmy. Wjeżdżamy na autostradę. 241 km na godzinę tutaj deklaruje producent. Raceboxik, może się przydać 100-200 jakieś. Nie wiem, ja tam chciał tutaj 2,5, żeby było na budziku. I naprawdę na daily są to już wystarczające osiągi. No wiecie, jak już taki samochód ma niecałe 8 sekund do setki, na co dzień spokojnie można nim przecież śmigać, Wiadomo, to jest kwestia kryteriów. Niektórzy zaraz napiszą mi, że tu się przecież nie dojechać i jak to tak strach przecież jest wyprzedzać. No wiecie, jeśli ktoś nie ogarnia jazdy samochodem, który ma wpisane 241 km na godzinę i niecałe 7-8 sekundy do setki, tym bardziej niech się nie pcha za koła mocniejszego auta. No i dobra, zobaczymy jak tam będzie na przejściu granicznym w Kołbaskowie. Podobno jakieś kontrole nasilone, ale my tutaj na Kołbaskowie ciągle mamy rękaw.
Wiatr dzisiaj z boku. My to nawet jak kontrole nie były wzmożone na Kołbaskowie, możliwe większą kontrolę mieć nad przepływem ludności przez granicę. Nie no, spokojniutko. Zobaczymy, czy taka A6 jest przypałowym samochodem, czy nie jest. No my tu na Kołbaskowie musimy pełną kontrolę mieć. Wyłączam klimatyzację, tryb Dynamic i decha. No, zobaczymy, czy tutaj będzie 100-200 pierwsze, ale chyba ciężko może być. Trochę jest ruch. Do drugiego wiaduktu, chociaż sprawdzimy prędkość. No, 195 km na godzinę i hamujemy. Kurczę, wiecie co, może czas na obroty. Zobaczymy sobie je w trybie komfort, żeby to auto nie redukowało nam za bardzo. O, wyprzedzanko. No to akurat takie 120 km na godzinę. To będzie 1500 jakoś. Dokładniej 1496. 100 km na godzinę. 100 km na godzinę mamy tutaj jeszcze siódemkę. Nie, już szósteczkę auto wrzuca. No to na szóstce no to mamy 1641. Ale nie wiem, czy można zaliczyć pomiar na szóstym biegu. No ale siódemki, no jak auto nie chce wbijać siódemki, to nie będziemy go przecież męczyć siódemką. 140 km na godzinę. 1800 obrotów. Równiusieńko 1800. No dobra, myślę, że możemy jechać. Z powrotem sobie wrzucam tutaj na tryb Dynamic. Dobra, tutaj się tak bujniemy, wiecie. Zrobimy sobie potem niespodziankę, jakie tutaj wyszło zużycie paliwa. Na razie 11,5 litra. No będzie tutaj lepiej chyba prędkość widać. Coś mi tutaj chyba ten stativik rezonuje. Ale to nic. Dobra, i tutaj luźny Ryszard. No 200 km na godzinę, naprawdę, to jest muzyka, to jest po prostu prędkość do słuchania Abby. Patrzcie, 1000 prawie 900 kg napęd na wszystkie koła i 2.0 TDI. I tak to idzie, z bocznym wiatrem. No i dobra, odpuścimy, bo zaraz wyprzedzanie. 237 licznikowe było i 230 według prędkościomierza. Na luzie 240 na równym da się tu wyciągnąć, według GPS. Teraz będzie można w sumie 100-200 sprawdzić. Zobaczymy, jak tam A1 wystrzeli. A1 udamy, że tak delikatnie jedziemy. Damy A1 po prostu, żeby wyprzedziła. I decha. No i tutaj 100-200 myślę, że powinniśmy capnąć. Troszkę będzie z góry, z minus 1% myślę. Minus 1,1, coś takiego. I cyk. Minus 1,3%, no to 26 sekund, ale pamiętajmy, że 200-konna Octavia TDI RS ostatnio testowaliśmy, że znaczy ostatnio, niedawno. Kurczę, 21 sekund miała. No muszę przyznać, trochę Tiguanik swoim wyprzedzaniem popsuł mi koncepcję, ale zobaczymy. Lekki cień aerodynamiczny zrobimy sobie za Teslą. Tesla pomoże 2.0 TDI? Pomoże! Ale TDI-ki też pomagają często Teslom. Tesle też mogą latać w cieniu aerodynamicznym. Dobra, temperaturkę troszkę zwiększymy. No i tutaj już wyrównanie i wciąż troszeczkę jeszcze auto przyspiesza, 238 km na godzinę według GPS-u. Nie będziemy tutaj już hamować, dziabniemy sobie na szwed. Ten odcinek przejedziemy sobie spokojnie, takie 180 km na godzinę.
taka prędkość do utrzymania stała po prostu przelotowa nie robi na tym aucie z tym silnikiem w tej konfiguracji żadnego wrażenia. Średnie zużycie paliwa 13,4 i teraz nam spadnie. Jechaliśmy soundchecku, ojejku, zwierzątko jakieś. Soundchecku tutaj nie będziemy już sprawdzać, bo 2.0 TDI. Nie, cichutko się tutaj jedzie, więc powiem wam, nawet jak nie mamy tutaj klejonych szyb, naprawdę pod tym względem Audi daje radę. Jeśli mowa o prowadzeniu, no to troszkę czuć tutaj masę tego auta. No, jakiegoś dramatu nie ma. No raczej jest to rodzinny samochód, nie RS6. To nie jest RS6, tylko A6. No, spokojnie. Naprawdę fajny połykacz kilometrów. No i dobra, odpalamy tutaj. Odpalamy się i ciśniemy. Sprawdzimy jeszcze 100-200 w tą stronę. Tutaj nawet mamy troszkę w dupkę wiatr. No do drugiego zjazdu tak trochę po łuku idzie po prostu droga. Czekajcie, nawiew sobie muszę tutaj zmniejszyć troszeczkę. No ale równiej będzie, tutaj zdecydowanie równiej. Będzie fachowy pomiar. No, 31 sekund i teraz to jest tak bardziej realnie, ale nie, tutaj musimy już hamować. Czy odpuścić na chwilę, no. Dobra, co? Widzimy się chyba za chwilkę, jak będzie w ogóle możliwość depnięcia, no bo już widzę tutaj hamowanie u wyprzedzanka. Wiecie, sami wiecie. A few moments later. Teraz ostatni zjazd jeszcze. Może będzie coś z tego, może będzie coś z tego. Dobra, 239. To co prawie 250 km na godzinę według prędkościomierza. Taką A6 z 2.0 TDI pod maską 200-konnym. 239 według GPS-u. Gdyby nie boczny wiatr, normalnie te 2.4.1 właśnie takie, no to by była realna deklaracja. Z górki trochę jeszcze dało się tutaj coś dodziabać. Aha, właśnie, dobrze mi się przypomniało. Średnie zużycie 13,2 litra. Przy takiej dynamicznej jeździe 13,2 litra na próbie autostradowej, także rozsądnie. I okej, mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta próba autostradowa wam się niesamowicie podobały. Także pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie taką C8 się śmiga.